Dziękujemy bardzo, witam serdecznie. Trudne zadanie przed nami, dlatego że miałyśmy bardzo długi, intensywny czas działań w ramach projektu, a czasu mamy nie tak dużo na prezentację, ale postaramy się jak najwięcej informacji Państwu przekazać. Jesteśmy z Fundacji Na Miejscu i zajmujemy się działaniami w przestrzeni publicznej i w mieście. Taką misję, którą sobie stawiamy w naszych działaniach, to jest stworzenie warunków, aby ludzie w mieście mogli być razem i czuli, że mają wpływ na otoczenie. I tak naprawdę wszystkim naszym działaniom przyświeca takie właśnie założenie, że miasto, usługi miejskie, otoczenie nasze to jest takie pole, w którym działać powinniśmy wspólnie. Także jeśli mówimy o najbliższym sąsiedztwie, okolicy, to zazwyczaj pracujemy włączając mieszkańców danej okolicy, decydentów, biznes, architektów i urzędników po to, żeby taką zmianę na rzecz swojego otoczenia wprowadzać. I w ramach projektu Comobility od 2 lat prawie prowadzimy laboratoria miejskie, czyli taki cykl działań wokół 3 szkół podstawowych w Warszawie, który ma w swoim założeniu taki iteracyjny, powtarzający się cykl poszczególnych działań i skupia się przede wszystkim na takich działaniach związanych z edukacją w działaniu, czyli na pracy z uczniami, z 3 wybranymi klasami, po to, żeby zgłębić i dobrze poznać najbliższą okolicę szkół. Poprzez działania, które nazywamy nauką obywatelską, próbujemy z uczniami, ich rodzicami i jakby też szkolną społecznością lepiej poznać warunki, w jakich w ogóle działamy w tych lokalizacjach. Robimy pomiary, takie działania związane z mierzeniem czasu i odległości, dojść do szkoły z najbliższego przystanku autobusowego. Również mierzymy poziom hałasu. Nakładamy te działania, te dane, które zbieramy z czujników, z profesjonalnymi badaczami. Patrzymy na nie również z dziećmi, żeby zobaczyć, jaka jest ich percepcja tego otoczenia szkolnego. Potem zapraszamy ich do takiego procesu współtworzenia, gdzie dzieci wymyślają rozwiązania, które miałyby poprawić taką jakość wokół przestrzeni publicznej i funkcjonowania wokół szkoły. Tak, pracujemy z takimi tematami jak zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie hałasem, ale również bezpieczeństwo. I ten temat bezpieczeństwa pojawia się bardzo często, takiego drogowego przede wszystkim, jako bariera w zrównoważonym docieraniu do szkół. To wszystko robimy po to, żeby właśnie zobaczyć, co pomogłoby rodzicom i dzieciom docierać do szkoły w sposób bardziej zrównoważony, jak to nazywamy, czyli inaczej niż samochodem prywatnym. Tak? Jakby tutaj realizujemy też ten cel ogólny naszego projektu, tylko w takim wymiarze bardzo praktycznym, w bezpośrednich działaniach wokół szkół. I finałem, jakby efektem tego takiego cyklu właśnie edukujemy się, wspólnie badamy, poznajemy okolice, są pomysły, które dzieci, bardzo konkretne pomysły na zmiany, na działania, które dzieci wymyślają, z naszym takim wsparciem. I potem w gronie dorosłych ekspertów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców okolicy i bardzo ważną rolą urzędników z miasta stołecznego Warszawy i z dzielnic poszczególnych, patrzymy, co jest możliwe i realne do wdrożenia, jak takie zmiany wdrożyć. Część z nich tymczasowo, prototypowo, na próbę. Część z nich z taką perspektywą, że one mają szansę na stałe wpisać się w charakter okolicy. Tutaj właśnie kilka takich obrazków z działań wokół szkół, gdzie dzieci mają szansę też w inny sposób trochę uczyć się o tym, czym jest właśnie miasto, przestrzeń publiczna, mają dużo działań, zadań takich terenowych, robią wspomniane pomiary, mierzą szerokości chodnika, czy spełniają przepisowe normy, ale też to dla nich oznacza, tak? I jeśli chodnik jest zastawiony samochodami parkującymi niewłaściwie, to co to oznacza z ich perspektywy. Takie poznawanie miasta i przestrzeni publicznej z tego poziomu 120 centymetrów jest tutaj jakby bardzo ważnym takim ich wkładem w taki nasz też cały badawczy komponent. I makiety pomagają nam te ich zebrane obserwacje i dane jakby jakoś skonkretyzować i nanieść właśnie na taki model szkoły i otoczenia szkoły i z tego przekuć to na właśnie konkretne pomysły na zmiany.
Część z tych pomysłów jest bardzo szalonych i wykracza daleko poza nie tylko jakby nasze możliwości czasowe, finansowe, ale w ogóle jakby poza to, jak funkcjonują miasta, są futurystyczne i to świetnie, to jest właśnie ważny wkład dzieci. Część z nich jest bardzo mocno osadzona w realiach, dotyczy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, zaraz podzielimy się konkretnymi przykładami, ale tak naprawdę to, co my potem z tymi pomysłami i po właśnie takich dyskusjach też z innymi decydentami robimy, no to próbujemy część z nich wdrożyć. I przyświecają nam, my się posługujemy w ogóle w naszej pracy i także w laboratoriach miejskich comobility takimi dwoma metodami głównymi. Jeden z nich to jest urbanistyka taktyczna, tactical urbanism, jak zwana również planowaniem przez działanie albo akupunkturą miejską, bo to jest takie podejście do zmiany w przestrzeni przy użyciu krótkoterminowych, niedrogich, ale też możliwych do skalowania takich prototypowych rozwiązań po to, żeby katalizować, przyspieszyć, jakby urealnić długoterminową zmianę taką docelową. I tutaj na takim zdjęciu malutkim, ale chciałam powiedzieć o takiej naszej ważnej inspiracji i takiej grupie, która w mieście Christchurch w Nowej Zelandii wprowadza takie działania właśnie z zakresu urbanistyki taktycznej w sytuacji, kiedy duża część miasta uległa w wyniku trzęsienia ziemi. Tak? Tam było trzęsienie ziemi kilka lat temu i mnóstwo po prostu zniszczeń, pustostanów i ruin. I ta urbanistyka taktyczna dla nich była świetnym sposobem, żeby zanim pojawią się znowu budynki, odbudowa, projekty, plany i długa dyskusja, która była konieczna wtedy, działać z ludźmi i na przykład przywrócić radość z życia, przebywanie wspólne. I tutaj jest taki placek, który wydzieli po prostu na takie wspólne potańcówki, tak? W sytuacji, kiedy ludzie tak naprawdę byli bardzo skupieni na tym kryzysie. Druga taka metoda, którą wykorzystujemy, nazywa się placemaking. Nie ma ładnej polskiej nazwy, nazywamy to tworzeniem miejsc, ale jest to taka bardzo konkretnie jakby opisana i sprawdzona metoda, która polega na tym, że przekształcanie otoczenia i miasta, takie, żeby stało się takim miejscem tętniącym życiem, miejscem lubianym przez ludzi, włączeni są wszyscy zainteresowani. Nie tylko mieszkanki i mieszkańcy, ale też goście, osoby, które pracują w danej lokalizacji. W tej chwili mówi się też o włączaniu innych pozaludzkich mieszkańców, czyli na przykład myślenie też o perspektywie zwierząt oraz właśnie różnych decydentów, biznesów, lokalnych urzędników po to, żeby te zmiany wprowadzić. Ten proces opiera się na kilku krokach. Najpierw się diagnozuje właśnie największe wyzwania i potencjały danego miejsca po to, żeby wypracować najpierw to, jak miejsce powinno działać, czyli program dla tego miejsca, a dopiero potem, jak ono mogłoby wyglądać i testuje się te wybrane takie funkcje, żeby zobaczyć, co tak naprawdę w danym miejscu się sprawdza. I te dwa podejścia są ze sobą często związane. Placemaking korzysta z tej urbanistyki taktycznej i to, co proponuje, to bardzo często właśnie są też takie proste, niedrogie rozwiązania i my też o takich właśnie dziś opowiemy, takie wdrażaliśmy w Comobility. I przechodząc już do tych naszych 3 lokalizacji, i spróbowałyśmy pogrupować tutaj te rozwiązania w takie 3 tematy. Tutaj wspólnie z koleżankami je zaprezentuję. Pierwszy z nich dotyczy takiej wielkiej potrzeby zidentyfikowanej przez dzieci, polepszenia widoczności i dzieci, i w ogóle szkoły w jej otoczeniu. Bo to, że pojawia się znak drogowy przy jezdni, mówiący o tym, że jest szkoła w pobliżu albo że jest przejście, na którym mogą być dzieci, jest czymś niewystarczającym. I faktycznie ta szkoła, wokół której działaliśmy tutaj na ulicy Trockiej w Warszawie, sąsiaduje z ruchliwą, dużą ulicą. Przejeżdżając tam jest też taki ruch tranzytowy, ciężarówki, przejeżdżając tamtędy nawet kierowcy mogą nie mieć świadomości, że wjeżdżają w taką strefę, w której faktycznie aktywność dzieci jest zwiększona, a ta bariera i również konieczność przekroczenia tej ulicy jest bardzo często wypowiadana przez rodziców, tak, że oni posyłaliby na przykład dzieci chętniej do szkoły, jeśli wiedzieliby, że dzieci mogą tam dotrzeć bezpiecznie, że właśnie kierowcy i inni uczestnicy ruchu, mieszkańcy jakby wiedzą, zdają sobie sprawę z tej obecności dzieci. Ale dzieci miały też różne inne takie postulaty tutaj, chciałyby też współdecydować, taka w ogóle diagnozujemy taką bardzo w ogóle wysoką świadomość tego, że dzieci mają prawo do miasta, dzieci o tym wiedzą, mówią to dosyć wprost, że one też chcą jakby móc tam
na nią wpływać, ją kreować i być równoprawnymi uczestnikami tego życia takiego miejskiego wokół i również uczestnikami ruchu. A z ich perspektywy tempo przemieszczania się, tak, i środki komunikacji są inne. Więc wymyśliły, że stworzymy taką strefę monitorowaną przez dzieci, że pojawią się takie znaki, żeby wszyscy wiedzieli, że oni są tam gospodarzami. Po właśnie tym całym takim procesie kokreacyjnym, jak go nazywamy, z innymi, nie tylko z dziećmi, ale też z innymi ekspertami dotyczącymi przestrzeni, udało nam się w ramach tego pomysłu zrealizować kilka takich bardzo konkretnych rozwiązań. I jednym z nich jest pomnik hulajnożystów, właściwie pomnik hulajnożystek tak naprawdę, bo tutaj dzieci mówiły o tym, że one podejmując taki trud docierania do szkoły właśnie w sposób zrównoważony, bardzo często nie rowerem, ale właśnie hulajnogą, ona się okazuje łatwiejsza w takim codziennych, tych porannych podróżach dla wielu dzieci i rodziców, że oni się trochę czują bohaterkami i bohaterami. No i dlaczego byśmy nie mogli być na pomniku? No i my właściwie zastanawialiśmy się, no właśnie, dlaczego? I ta konieczność doceniania tej mikromobilności dziecięcej i dziewczęcej, bo ta mobilność, mikromobilność rowerowa, hulajnogowa dziewczynek z wiekiem jakby spada, to też pokazują badania, że dziewczyny, o ile 7-latki jeszcze dużo jeżdżą na hulajnogach, na rowerach do szkoły, to potem tutaj Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził takie badanie, które pokazuje, że ona spada faktycznie, więc nam się też to wydawało takie bardzo ważne, żeby podkreślić tę aktywność dziewczynek. Właśnie przez postawienie pomnika. Zaprosiliśmy artystę Roberta Czajkę do zaprojektowania tego wspólnie i tutaj we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie udało nam się wybrać takie miejsce przed szkołą od strony ruchliwej ulicy, ale jednocześnie z jakimś takim skrawkiem zieleni, które pozwalałoby na potraktowanie też tego pomnika jako jakiegoś takiego obiektu artystycznego i też pretekstu do jakiejś rekreacji małej tam, tak? Nie tylko widoczność, ale też po prostu poprawa jakości przestrzeni publicznej przez takie działania artystyczne tak naprawdę. Dla dzieci jest to też jakby taki bardzo wyraźny znak tego, że sprawczości po prostu, tak? I tego, że mają wpływ na otoczenie. Odsłonięcie pomnika w maju prawdopodobnie, więc już teraz zapraszam, będziemy na pewno tutaj robić też dużą taką fetę wokół tego, bo to ważne. Oczywiście jakby wspomniałam właśnie o tej współpracy z ZDM-em w Warszawie, pewnie w różnych miastach państwa są różne jednostki odpowiedzialne za tego typu interwencje i zmiany. No dla nas ważne było to, żeby zmieścić się w tym czasie, w tym sensie, żeby dzieci dosyć szybko mogły zobaczyć efekt tego swojego pomysłu i ujrzeć go faktycznie w przestrzeni publicznej, no ale to zawsze zajmuje czas, tak? Będziemy o tym potem jeszcze mówić, jak można troszkę temu zaradzić, żeby ten okres oczekiwania nie przedłużał się tak bardzo i tutaj też można podjąć pewne działania. I drugi element tej strefy monitorowanej przez dzieci, zwiększania tej widoczności do szkoły, to są takie malowanki i gry chodnikowe, ale tutaj tak naprawdę realizujemy taką jeszcze jedną potrzebę mieszkańców okolicy, to znaczy tego, żeby droga do szkoły stała się atrakcyjna i była jakby ciekawa i wartościowa sama w sobie, tak, że jak rozmawialiśmy z dziećmi, z rodzicami, no to mają różne bardzo, też robiliśmy tą część badawczą, wiemy, że dzieci w różny sposób bardzo docierają do tej szkoły, ale tak naprawdę to, co by zachęciło ich do tego spaceru i tego zaproszenia też rodziców do tego porannego spaceru, to jest to, żeby po drodze coś się działo, żeby oni mieli jakąś przyjemność z tej drogi, żeby też czuli, że ta droga, którą pokonują, no właśnie prowadzi ich do ich miejsca, tak, do ich szkoły. I tutaj pracowaliśmy taką też metodą właśnie kokreacyjną. Dzieci opowiadały nam o swoich najważniejszych bohaterach i bohaterkach z książek, komiksów, filmów, bajek, takich, które oni znają. Próbowaliśmy przekuć to na jakieś scenariusze, pomysły na zabawy, gry chodnikowe. I tutaj mieliśmy, jak powstał projekt i z dziećmi rysowaliśmy kredami takie prototypy tych malowanek. Okazało się, że one zostały tam na kilka dni i okazało się, że bardzo dużo ludzi z okolicy się bawi i skacze w coś właśnie w rodzaju klas, zbierania punktów, takich slalomów, również dorośli. Jakby był bardzo duży entuzjazm mieszkańców okolicy na ten pomysł.
No ale tutaj troszkę ugrzęźliśmy właśnie w takiej ścieżce formalnej. Nie udało nam się, dostaliśmy odmowne odpowiedzi od decydentów z Urzędu Miasta i stwierdziliśmy, no to nie możemy tego wprowadzić na stałe. Ale okazało się, że duża część terenów wokół szkoły należy zarządzana jest przez spółdzielnię RSM Praga. I mimo tego, że jakoś tak czuję, że przez wiele lat jakby różnych nieudanych współprac z różnymi spółdzielniami mieszkaniowymi w Warszawie, to pokutuję takim przeświadczeniem, że jak ze spółdzielnią trzeba działać, to wiem jakby też od różnych znajomych artystów, aktywistów, którzy próbują tak, to lepiej w to nie wchodzić, to się nigdy nie udaje. No my tutaj mieliśmy wielkie i pozytywne zaskoczenie, bo współpraca z RSM Praga była świetna i bardzo szybko dogadaliśmy się co do tego, jak takie malowidła mogłyby wyglądać, na jakich zasadach je malujemy, na jakich zasadach je potem też usuwamy i dbamy o nie. Zimą sprawdzaliśmy, czy ta farba, którą pomalowaliśmy, też nie jest śliska na przykład, tak? Czy się na tym dzieci nie będą i inni uczestnicy przede wszystkim też ślizgać. I to było tak naprawdę takim, nam się udało to wdrożyć i w tej chwili w wyniku takiej drugiej rundy zbierania pozwoleń i powrotu do rozmowy z urzędnikami w Warszawie udało nam się uzyskać pozwolenia na malowanki na większą skalę, również w innych lokalizacjach. I mamy takie tutaj poczucie, też rozmawiając sobie wewnętrznie, że być może też jakby udało się te zgody uzyskać dzięki temu, że przetestowaliśmy ten pomysł, że on działa, że te prace są estetyczne, bardzo entuzjastycznie przyjmowane przez społeczność lokalną i że po prostu może się udać. Ja tutaj się zatrzymam i przekażę teraz głos Wiktorii Mockało, która powie o kolejnych pomysłach. Tutaj jeszcze jest ostatni slajd z procesu powstawania tych malowanek. Proszę. Malowanki, o których wspomniała Magda i cała ta strefa monitorowana przez dzieci, pomnik i kilka jeszcze innych elementów, to były projekty zogniskowane wokół szkoły przy ulicy Trockiej. Natomiast w szkole umiejscowionej na Powiślu przy ulicy Kruczkowskiego zastosowaliśmy trochę inne rozwiązania. Trochę inne, ale też na pewnych oczywiście płaszczyznach wspólne. A wynika to z tego, że właśnie w duchu naszej metodologii i podejścia do badania przestrzeni jakby w trakcie tego procesu, w trakcie laboratoriów miejskich bardzo szczegółowo analizowaliśmy każdą ze szkół, przyglądając się specyfice jej położenia, specyfice jej otoczenia, jej podwórkom, jej chodnikom, barierom architektonicznym na trasach dojazdowych, szukając właśnie tych takich potencjałów infrastrukturalnych, szukając takich punktów zaczepienia, które pozwoliłyby nam na wprowadzenie jakichś właśnie bardziej trwałych zmian w tych nawykach transportowych. No i Powiśle jest takim miejscem, taką dzielnicą, która z jednej strony ma już jakąś istniejącą sieć ścieżek rowerowych i jest super pięknie położona nad Wisłą, jest tam dużo zieleni, dużo parków, więc teoretycznie to jest taki rejon bardzo sprzyjający tym dojazdom rowerowym i takiemu poruszaniu się po mieście. Natomiast jest też tak, że szkoła, z którą pracowaliśmy, ma takie swoje lokalizacyjne bariery, ponieważ ona leży przy dość dużym i ruchliwym skrzyżowaniu z dużą ilością takich dość niebezpiecznych przejść dla pieszych, w związku z czym rodzice po prostu boją się upuszczać, zwłaszcza te mniejsze dzieci, z którymi my pracowaliśmy, same na rowerze, też sami niechętnie tak do tej szkoły dojeżdżają. Obawiając się właśnie i o to bezpieczeństwo, trochę też nie mając pomysłu, którędy najlepiej dojechać i jakby w odpowiedzi na te bariery, w odpowiedzi na ten problem, my zaproponowaliśmy im alternatywne trasy rowerowe do szkoły i wraz jakby ze specjalistami z otwartego warsztatu rowerowego wytyczyliśmy 3 ścieżki, którymi
którymi dzieci i rodzice mogliby do tej szkoły dojeżdżać. Niektóre z nich biegną wzdłuż ścieżek rowerowych albo się z nimi pokrywają, ale nie zawsze, bo na przykład znaleźliśmy takie, no tutaj nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale znaleźliśmy takie miejsca krytyczne, jakby takie punkty krytyczne, które udało się nam dzięki tym trasom ominąć. I czasem jest tak, że na przykład troszeczkę dłuższa trasa niż taka, którą wytycza ścieżka albo którą wskazuje Google Maps, okazywała się bezpieczniejsza, przyjemniejsza i dająca potencjał do tej zmiany, o którą nam w tym projekcie też chodzi. Bo jak dzieci też zobaczyły i rodzice, inaczej, jak dzieci są też takim nośnikiem zmiany i wiemy z badań, że prowadzonych tutaj przez naszych partnerów w projekcie, że preferencje transportowe dzieci są uwzględniane przy finalnych wyborach rodziców, więc to też jakby zachęcenie dzieci też tutaj było dla nas bardzo ważne, ale jakby tutaj na tym obszarze też dużo pracowaliśmy z rodzicami. Więc opracowanie tych tras to była jedna rzecz, natomiast chcieliśmy je też w atrakcyjny sposób zwizualizować i projektem oznakowania zajęła się artystka, która też w ogóle z Powiślem jest związana, Aga Pietrzykowska, która stale współpracuje z położonym nieopodal szkoły Muzeum Fryderyka Chopina, który ma takie też bardzo charakterystyczną oprawę graficzną w tej komunikacji skierowanej do dzieci, więc to wszystko wszystko jest spójne graficznie, nie ma jakiegoś chaosu takiego estetycznego w dzielnicy, co było dla nas bardzo ważne i myślę, że było też ważne chyba dla decydentów, którzy też nam te projekty zatwierdzali. Same ścieżki, te 3 ścieżki, które sobie wytyczyliśmy, skrywały oprócz znaków dla nich charakterystycznych różne też takie niespodzianki, zadania, które jakby tę trasę miały uatrakcyjniać. Specjalne znaki, które też uczą dzieci uważności na drodze, właśnie tutaj uwaga, czy później mamy w prawo patrz, w lewo patrz, żeby jakby już od tego najmłodszego wieku też wzmacniać ich kompetencje rowerowe i uczyć ich bezpiecznego poruszania się po mieście, żeby to nie było takie bezrefleksyjne pokonywanie takich dłuższych tras, tylko żeby pamiętały, żeby zawsze zatrzymać się, spojrzeć, zwrócić uwagę na jakiś taki bardziej niebezpieczny moment w tej podróży. Wszystkie te znaki są wykonywane też przy pomocy szablonu, więc jest to taki projekt dający potencjał skalowania w innych dzielnicach, w innych miejscach. Tak, no właśnie, a jeżeli chodzi o same te trasy, to też tutaj był ciekawy ten aspekt prawny, ponieważ te trasy przebiegały przez tereny, które były we władaniu różnych decydentów. Część trasy o części trasy decyduje Zarząd Dróg Miejskich, o części trasy Zarząd Zieleni, z kolei jakiś kawałek należy do Zarządu Terenów Publicznych i oczywiście no, tutaj niezbędna była współpraca wszystkich tych partnerów przy wydawaniu zgód, ale to się myślę, że jakoś bardzo dobrze udało. Oprócz tych tras rowerowych, prowadziliśmy cykl warsztatów rowerowych, które miały wzmacniać kompetencje dzieci, jakoś polepszać kompetencje rowerowe, polepszać ich taki bezpieczny sposób poruszania się po mieście, reagowania na znaki, reagowania na to, co się dzieje wokół nich. To w ogóle wyszło bardzo fajnie i też w trakcie tych warsztatów, co było ciekawe, właśnie tak naprawdę w trakcie tych warsztatów zrozumieliśmy też wszystkie różne aspekty tej mikromobilności. To, że właśnie dzieci na warsztaty rowerowe przywiozły dużo hulajnóg i mówiły, że one się tak naprawdę na tych hulajnogach poruszają. To, że na tych hulajnogach z kolei wszystkie przyjechały bez kasków, bo jakoś nie były świadome, że hulajnoga no to
jest pojazd, na którym warto się dobrze zabezpieczyć. Widząc to, że one jeżdżą, że dużo dzieci na tych hulajnogach jeździ, do ich jakby potrzeb też dostosowywaliśmy te warsztaty, więc mieliśmy instruktorów i od rowerów, i od hulajnóg, pokazywaliśmy im, jak sprawnie się na nich poruszać, zmieniać nogi, jakieś różne ćwiczenia dla nich przygotowywaliśmy. Ciekawe było też to, jakby taka jedna z pobocznych obserwacji, jak różne dzieci reagowały na różne części naszych całych warsztatów. I te dzieci, które na przykład były aktywne w jakichś pracach badawczo-grupowych, tutaj na przykład ustępowały pola tym do tej pory bardziej wycofanym. Więc taki jakby zróżnicowany charakter pracy z dziećmi też jakby uwalniał ich takie ukryte potencjały. To było bardzo jakby ciekawym polem do obserwacji. Warsztaty właśnie obejmowały też, no tak jak wspomniałam, tę jazdę na hulajnogach i rowerach, a taką inauguracją i podsumowaniem tej pracy warsztatowej była taka masa krytyczna, mała masa krytyczna, podczas której razem ze wszystkimi dziećmi biorącymi udział w warsztatach przejechaliśmy się razem tymi trasami po mieście i tutaj przy organizacji tego posiłkowaliśmy się też doświadczeniem partnerów z innych miast, między innymi na przykład z Urzędu Miasta w Krakowie, gdzie pan Dariusz no jakby już był bardzo, bardzo doświadczony w organizacji takich przejazdów szkolnych i służył nam radą i pomocą, więc to jakby wymiana doświadczeń międzymiejskich była tutaj dla nas bardzo cennym wsparciem. W czasie natomiast te grupowe przejazdy dawały nam po pierwsze możliwość do przetestowania, to był jakby kolejny etap testów, do przetestowania tych naszych oznaczeń, ich wielkości, umiejscowienia, wspólnie z dziećmi zaznaczaliśmy kredą zmiany, jak to najlepiej zrobić przed takim finalnym naniesieniem grafik w przestrzeni miejskiej. Oraz wynikał też z potrzeby dzieci do zamanifestowania tego swojej obecności też na ulicach, swojej obecności w przestrzeni miejskiej jako użytkowników ruchu drogowego i swoich potrzeb do bezpiecznej jazdy i swoich potrzeb do stworzenia im odpowiednich do tego warunków. Przekazujemy Ci, Marta, głos. Będziemy Ci wymieniać slajdy. Jesteś chyba jeszcze wyciszona, bo Ciebie nie słyszymy. Okej, teraz? Tak jest. Dzień dobry Państwu. Ja opowiem o przykładzie naszej pracy w trzeciej szkole, która bierze udział w naszym projekcie. Szkoła jest umiejscowiona na ulicy Kajki. Jest to szkoła, która różni się od pozostałych, bo umiejscowiona jest w dzielnicy na obrzeżach miasta, w takiej zamożnej, willowej dzielnicy. No to też ma przełożenie taką na specyfikę właśnie tych zwyczajów transportowych, które mają i rodzice, i dzieci. I tutaj jesteśmy bliscy do doprowadzenia do tego, aby zadziała się zmiana infrastrukturalna. Ale no, biorąc pod uwagę specyfikę naszych działań, jest to zmiana infrastrukturalna, którą budowaliśmy z jednej strony badaniami, a z drugiej strony no, różnymi kolorowymi działaniami. To Magda, możesz... Zmienisz? Szkoła przy ulicy Kajki
prowadzą do niej dwa przejścia dla pieszych. I o ile jedno pierwsze przejście dla pieszych, które mieści się najbliżej szkoły, zostało w taki bardzo dokładny sposób zaprojektowane i zadbane przez społeczność szkolną, przez dyrekcję. Zostały tam zrobione światła, progi zwalniające, barierki. Natomiast drugie przejście, które mieści się no niecałe 100 metrów dalej, które widzicie tutaj Państwo na zdjęciu, no jest po prostu takim, no są to pasy, natomiast jak na przejście na wysokości szkoły, to można powiedzieć, że ono jest takie prawie dzikie, bo ono jest w żaden sposób no, niezabezpieczone, nie wyróżnia się, nie są podniesione standardy bezpieczeństwa na tym przejściu. Magda? Jedynym narzędziem, jakie szkoła, cała społeczność szkolna, dyrekcja, rada rodziców, również dzieci mają świadomość tego, że to przejście jest wielkim wyzwaniem, a z drugiej strony no, jest ograniczeniem w takim usamodzielnianiu, wpuszczaniu dzieci w samodzielnej drodze do szkoły, po prostu jest to bardzo niebezpieczne przejście. I jedynym narzędziem właściwie, jakim dysponuje dyrekcja szkoły, jest pan Stopek, czyli jest to pan zatrudniony przez szkołę, pan woźny, który no, tam w godzinach porannych przeprowadza dzieci, natomiast no, jak Państwo na pewno się orientujecie, no nie jest to niezawodne rozwiązanie. Chociażby z tego powodu, jak dyrektorka nas informowała, na przykład jeżeli ta osoba jest nieobecna w pracy tego dnia, prawda, jest na zwolnieniu, no to po prostu to rozwiązanie przestaje funkcjonować. Nie jest coś, co jest zapewnione systemowo i jest niezawodne. No i tak. Zanim przystąpiliśmy do pracy nad przeprojektowaniem tego przejścia niebezpiecznego, pracowaliśmy z dziećmi, tak jak Magda pokazywała, najpierw na makietach, później dzieci oprowadzały nas, opowiadały o otoczeniu szkoły. I tutaj to jest przykład czegoś, co właśnie nazywamy nauką obywatelską. Dzieci same badały otoczenie szkoły. Tutaj na przystanku autobusowym stoją dzieci, które mają radar, kupiliśmy radar i mierzą prędkość samochodów właśnie przejeżdżających przez tę ulicę, na której znajduje się to przejście, przez ulicę Kajki. I dzieci są uświadomione, że no tutaj jest ograniczenie do 50 km na godzinę. I z wielkim zdumieniem odnotowywały fakt, że no prawie każdy samochód przekraczał tę prędkość. Jest to ulica taka, nie wiem czy przelotowa, no ale w każdym razie, na której samochody po prostu dosyć szybko jeżdżą. Na końcu tej ulicy mieszczą się też 3 szpitale. W związku z tym jest tutaj też niezwykle wzmożony ruch karetek. Dzieci tutaj też zliczały jeszcze wcześniej, tutaj mają, tutaj to co widać w dłoni tego dziecka, tutaj w rękawiczkach, to jest zlicza liczby samochodów, czyli też natężenie ruchu. Sprawdzali też, bo akurat tutaj na wysokości tego przystanku jest to bezpieczne przejście dla pieszych ze światłami i dzieci mierzyły czas, jaki mają samochody na przejechanie przez jezdnię i jaki mają pieszy. No i okazało się, że samochody mają 2 minuty, przy czym piesi mają 10 sekund na przekroczenie tego przejścia. I to było naprawdę wielkim zdziwieniem. I jest to bardzo prosty sposób właśnie, żeby sprawdzić, na ile dane miejsce jest przyjazne i zaprojektowane dla ludzi, dla pieszych, dla przechodniów, a na ile dla samochodów. Po prostu zliczenie czasu dla samochodów i dla pieszych. Więc po tych badaniach już byliśmy przekonani, że naprawdę musimy zająć się tym przejściem. Magda, wiesz co, a możesz dać kolejny slajd? Przepraszam. O.
Więc tak, we współpracy ze społecznością szkolną, czyli z jakby kadrą nauczycielską, z dyrekcją, właśnie na podstawie tych badań prowadzonych przez dzieci, które były dla nas właśnie ważną informacją, którą przekazaliśmy projektantom, postanowiliśmy wesprzeć w szkołę w tym, no właśnie, żeby zmienić wygląd tego przejścia, żeby zmienić jakby organizację ruchu na tym przejściu, bo wydaje ona nam się kluczowa w tym, żeby, czy jak ja pokazuję kursorem, to widać? Nie bardzo. To weź wcześniej. No w każdym razie tutaj to, co Państwo widzicie, to zakreskowane na zielono to jest szkoła. Czerwona kreska to jest ta ulica, właśnie to jest to przejście dla pieszych. Czerwona ulica to jest ulica Kajki, ta, o której mówimy. I tutaj taki świecący trochę jak słońce, ten żółty punkt, no to jest mniej więcej właśnie to przejście dla pieszych, o którym my mówimy. Postanowiliśmy zmienić organizację ruchu na tym przejściu i właśnie wdrożyć zmianę infrastrukturalną. Co muszę powiedzieć, pewnie nie jest wielkim przedsięwzięciem z Państwa perspektywy, prawda, jako urzędników, którzy planujecie i wdrażacie ogromne zmiany w miastach, natomiast jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla nas, jako niedużej organizacji pozarządowej złożonej z socjologów. Więc my tutaj działamy, wdrażamy zmianę infrastrukturalną, bazując właśnie na tej sile społeczności, tej wiedzy, którą nam się udało zdobyć i pracujemy nad tym, żeby przekonać urzędników do tego, że ta zmiana jest konieczna, więc to chcę powiedzieć, że to nie jest tylko właśnie opracowanie inżynierskie, tylko duża jakby praca taka społeczna, która za tym stoi. To jest pierwszy projekt reorganizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, które zaproponowaliśmy. On był dosyć szeroko zakrojony, obejmował również zmiany na ulicach prowadzących do tej ulicy Kajki. Był taki pomysł, żeby zamienić tę ulicę na ulicę jednokierunkową i zrobić tam kontrapas rowerowy. To rozwiązanie nie spotkało się z akceptacją Urzędu Dzielnicy. Musieliśmy zrobić jeszcze jeden obrót jakby dokumentów i weryfikację projektowania. Tutaj Magda możesz dać kolejny slajd, bo tutaj tak po prostu wrzuciłam taką informację o uzgodnieniach, które właśnie musieliśmy zrobić, żeby dojść do tego finalnego projektu, który został złożony do Zarządu Dróg Miejskich. I tutaj ten projekt po tych wszystkich uzgodnieniach, ten projekt, powiedziałabym, w takiej okrojonej, ale jednak satysfakcjonującej formie, jest już na samej końcówce konsultowania go z jednostkami miejskimi. No i tutaj mamy taką promesę ze strony Zarządu Dróg Miejskich dotyczącą wdrożenia. Jakby w ramach właśnie tego działania społecznego udało nam się wyłowić właśnie tego rodzaju niebezpieczne miejsce przy szkole i uważam, że to jest niezwykły sukces, jeżeli uda nam się doprowadzić faktycznie do modernizacji tej ulicy, ale to też ze względu na dobrą wolę i zrozumienie istoty tego tematu w Zarządzie Dróg Miejskich. Zarząd teraz ma taką politykę właśnie wspierania bezpieczeństwa w otoczeniu szkół.
realizuje dosyć analogiczny projekt do naszego, który nazywa się Droga na Szóstkę, więc tutaj nasze działania spotkały się z dużym zrozumieniem właśnie ze strony urzędu, no i mocno liczymy na wdrożenie. Myślę, że będzie to niezwykły sukces i takie danie poczucia wpływu też tej społeczności nauczycielsko-rodzicielskiej, ponieważ oni od dawna, od naprawdę wielu lat starali się no, przeprojektować to przejście i to jakby było niemożliwe i tutaj no właśnie dzięki temu, że my też mogliśmy wesprzeć ich od strony konkretnego już zaprojektowania i dostarczyć do urzędu konkretny projekt, to się udaje. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze warto podkreślić, że to jest chyba bardzo nietypowe, nie wiem, czy Państwo mieliście do czynienia w ogóle z procesem prowadzonym w ten sposób, że organizacja pozarządowa dostarcza do urzędu gotowy, wdrożeniowy projekt przebudowy drogi. Myślę, że sama procedura jest unikalna. Może będzie na to też okazja o tym porozmawiać w podgrupach. Za chwilę jest pytanie, Marta, jedno na czacie. Tak. Czytam. Jakie były argumenty Rady Dzielnicy, że odrzucono pierwotny projekt? Argumenty Rady Dzielnicy były takie, że jest to przestrzeń osiedlowa i puszczenie autobusów, one były też, myślę, racjonalne i po prostu puszczenie autobusów po dosyć wąskich uliczkach nie spełnia wymogów po prostu przejezdności autobusu, które w przypadku, nie wiem czy to całego kraju, ale Warszawy są po prostu bardzo wysokie. Musi być bardzo wysoki, zachowany bardzo wysoki promień tam skrętu dla autobusu. Więc tak, ale ale wiesz co, ja bym jeszcze wróciła, może 3 słowa, przepraszam Magda, bo tak, ja bym jeszcze tylko powiedziała, jakie te zmiany wdrażamy, może tak szybciutko, żeby wrócić do tego slajdu. Tylko byś pokazała, Magda, gdzie jest to przejście, które już ma światła. Tutaj jest szkoła, tutaj jest przejście, które ma światła, więc na tym naszym przejściu, które znajduje się na najbliższym skrzyżowaniu, nie możemy wprowadzić sygnalizacji świetlnej, bo jest za mała odległość, więc musimy szukać po prostu innych rozwiązań. I te rozwiązania, które wprowadzamy, to są progi wyspowe, 2 progi wyspowe, które spowodują spowolnienie ruchu do 30 km na godzinę. No i tutaj było wyzwanie, czy będzie można to zrobić, ponieważ jest to trasa, po której, jak wspomniałam, jeżdżą z bardzo dużą częstotliwością karetki i autobusy, ale udało się to uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego, więc te progi wyspowe będą. Na tej ulicy 5 Poprzecznej wprowadzony zostanie znak stopu, czyli konieczność ustąpienia pierwszeństwa samochodom, zatrzymania się, ustąpienia pierwszeństwa samochodom jadącym ulicą Kajki. Przesunięcie przejścia bliżej skrzyżowania, to jest nieduże przejście, nieduża zmiana. Magda, nie wiem, czy możesz to kursorem pokazać też. Po prostu chodziło o to, że ludzie, którzy wychodzili z tej ulicy właśnie 5 Poprzecznej, przez to, że przejście było troszeczkę odsunięte od samego skrzyżowania, tak jakby ścinali to przejście, nie szli po pasach, tylko szli po prostu po jezdni, ścinając to przejście. I tutaj przesuwamy to przejście bliżej 5 Poprzecznej i przy chodników wprowadzamy takie słupki z łańcuchami, żeby ludzie jednak nie ścinali tego przejścia, bo to jest po prostu niebezpieczne. Wprowadzamy dodatkowe znaki, kierowco zwolnij, na takim tle fluorescencyjnym i to wydaje mi się bardzo ciekawe, proste, tanie rozwiązanie, wręcz jak z urbanistyki taktycznej, linie krawędziowe, które optycznie zwężają drogę. Jest to chyba najtańsze i najprostsze rozwiązanie, które tutaj nasi wspaniali projektanci z Politechniki Krakowskiej, Arek Drabicki zaproponował ze swoim kołem na
naukowym, autorzy projektu. I właśnie te linie krawędziowe powodują, że optycznie zwęża się jezdnia, że jezdnia wydaje się węższa o pół metra. No i w związku z tym po prostu samochody zwalniają, bo mają poczucie, że jadą bardzo wąską ścieżynką, więc wydaje się to tanie i jak rozumiem, że jest to bardzo skuteczne i jeszcze te przejścia, dwa przejścia i na Piątej Poprzecznej i na Kajki zostaną wymalowane na taki intensywnie czerwony kolor. No, projekt jest już prawie gotowy. Ostatnie zatwierdzenia będziemy mieć, właściwie dzisiaj powinniśmy mieć, wtedy trafia do Zarządu Dróg Miejskich, który też niezwłocznie obiecał go wdrożyć. No ale zanim to się wydarzy, chcieliśmy poinformować społeczność szkolną o tym, że te zmiany nadejdą. No i pomyślałyśmy o takim śmiesznej formie. To Magda, możesz już dalej. No i żeby jakby ograć tą przestrzeń, zanim te zmiany zostaną wdrożone, postanowiłyśmy robić taką akcję, żeby zaprosić mimów do tego, żeby karcili samochody, które jadą tam za szybko, w niebezpieczny sposób, zatrzymywali je, pokazywali, że tu jadą dzieci, że tu jest niebezpiecznie, że tutaj trzeba uważać, no a jednocześnie informowali rodziców o tym, że te zmiany nadchodzą. Mimowie działali tam w takich godzinach takiego natężonego ruchu, właśnie jak dzieci z rodzicami szły do szkoły i to jest takie nawiązanie do cyklu słynnych działań burmistrza Mokusa w Bogocie, w Kolumbii, więc my tutaj przez uznanie i właściwie zachwyt nad tamtymi działaniami chciałyśmy je w takiej niedużej formie jakby też odtworzyć w Warszawie.